Dobra, witam kochani, słuchajcie, dzisiaj będzie jeszcze w sobotę taki filmik, myślę, że bardzo ciekawy, na temat kamerki termowizyjnej Infireya P2 Pro. Tu jest nakładka do trybu makro. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy taki filmik o aplikacji, którą wydał pewien gościu w wersji trial w końcu, bo wcześniej jej nie było dostępnej w takiej opcji. No i niestety musieliśmy wydać dużo, dosyć sporo pieniędzy za tą aplikację. Ona i tak według mnie kosztuje za dużo, zdecydowanie. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tutaj sobie pisałem z tą osobą, która jest twórcą tej aplikacji na Discordzie i powiem wam, że już troszeczkę tą aplikację tam ogarnąłem i będę mógł wam pokazać takie, myślę, podstawowe funkcje tej aplikacji. Zobaczymy sobie, jak ona działa. No i na koniec sobie będziecie mogli odpowiedzieć na pytanie, czy warto, czy nie warto. Jakie są alternatywy, też można wspomnieć w tym filmiku, także myślę, że filmik dosyć ciekawy. Wszystko nagrywam w OBS-ie, także słuchajcie, jak to zrobię? Prawdopodobnie nagram z pulpitu, tak żeby było wszystko totalnie widać, co będę robił w tej aplikacji. I dowiecie się też ciekawych rzeczy, które ja też rozkminiłem, bawiąc się tą aplikacją. Słuchajcie, podpięte jest przez taką przejściówkę będę to podpinał, do huba USB, kabel, nie wiem, z 30 cm, mógłby być dłuższy, wtedy by można było fajnie tą kamerkę gdzieś na górze zamontować na jakimś statywie. Będę musiał sobie pomyśleć nad takim patentem. I co? I pokazuję wam najpierw, jak wygląda ta aplikacja, słuchajcie, w Microsoft Store. Zobaczycie sobie to dokładnie, ja włączam już przeglądanie pulpitu, tak, żebyście wszystko widzieli też. Dobra, jest ok. Słuchajcie, Microsoft Store, wpisałem Thermal, tutaj szukamy sobie i to jest aplikacja IRCAM Thermal Viewer, czy coś takiego, więcej informacji. I tutaj powiem wam tak, niech się to załaduje. Jakie obsługuje kamery, tak? Słuchajcie, macie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 17 kamer termowizyjnych, w tym obsługuje bez problemu to, co posiada Spox, tak? Wielki Elektronik. To jest chyba TS2+, tylko są dwie wersje tej TS2 Plusa na tam różnych jakby tych matrycach, czy tam układach, wersja 2. No i z tą wersją drugą tam można sobie poczytać w necie, że są jakieś tam problemy, że coś tam nie działa, kurde. Niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, cena $89. $89 na polskie, to będzie ponad 300, myślę. Dobre. Mówię, jakby ta aplikacja kosztowała 100, to jeszcze mógłbym zainwestować 100 zł, czyli ile? $20? W sumie jakby kosztowała 2 razy 5. Nie wiem, po ile teraz nawet dolar stoi. Ale jakby na nasze kosztowała 100, to by było fajnie, tak? Co prawda oferuje trochę tych opcji, jest rozbudowana, chyba najbardziej rozbudowana, z jakich widziałem do tej pory aplikacji do termowizji, z którymi mogłem obcować z tym Infireyem P2 Pro. Tu jest opis, jak coś podlinkuję. Podlinkuję, ja nie wiem nawet tutaj, jak to podlinkować do tego na Store'a. Chyba tu jest udostępnij, tak? To można, to dobra. Spróbuję to potem jakoś do opisów filmów wkleić. Zdjęcia, słuchajcie, przeróżne tutaj są opcje. Wygląda fajnie, naprawdę, nie powiem. Jeżeli chodzi o design tej aplikacji, jest naprawdę super. Dobra, przejdźmy sobie teraz do samej aplikacji, czyli ja teraz uruchomię sobie otwórz, tak? Otworzę tutaj z poziomu Microsoft Store i tylko jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Właśnie, zapomniałem wam jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej powiedzieć. Jeżeli mamy tą kamerę Infireya, musimy odinstalować wszystkie sterowniki, jakie instalowaliśmy, na przykład, nie wiem, bo ta kamera potrafi działać z aplikacją top-down, czy jakoś tak to się wymawia. I
Musicie odinstalować wszystkie sterowniki, tam się jeszcze do jakiejś innej instalowałem, bo też troszeczkę kombinowałem z tą kamerką, na jakich ona może aplikacjach działać. I powiem wam, że jakieś tam sterowniki K-Lite, kurde, się instalowały, też to wszystko usuwałem, bo nie chciało mi z tą aplikacją tej kamerki ruszyć. Także musicie wszystko odinstalować. Wtedy w menadżerze urządzeń, jak tą kamerę podłączycie, to tutaj wyskoczy tylko po prostu USB kamera. Jeżeli byście mieli zainstalowane sterowniki do tego top-downa, no to tutaj gdzieś wam wyskoczy, że jest sterownik TC001 w przypadku tego Infiray P2 Pro. No i też nie będzie działała z tą aplikacją. Trzeba totalnie wszystko wyrzucić od innych kamer, żeby działała z tą aplikacją. To jest taka pierwsza informacja ważna. Jeżeli to zrobicie, wtedy bez problemu wam tą kamerkę aplikacja wykryje. Dobra, czyli teraz wiemy, o co chodzi. Uruchommy sobie aplikację, tak? Słuchajcie, otwieram aplikację. Tak się to uruchamia. Fajnie, IRCAM, Discord, możemy sobie wejść na Discorda, jest tutaj link, tak? Go też spróbuję podlinkować. Aha, Discord jest, dobra. To potem ten link wkleję, jak coś. I słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to kliknąć sobie ustawienia. Widzimy, że tutaj mamy jakieś różne rzeczy. I tu, słuchajcie, mamy wybór kamer. Wybór kamer dosyć spory. Także teraz coś takiego. Podłączam kamerę, słuchajcie, do USB-ka. Jeszcze specjalnie tutaj menadżera urządzeń uruchomię, żebyście wiedzieli, jak to się będzie działo. Uwaga, kamera zostaje podłączona do przewodu USB i patrzcie się teraz. Wyskoczyła USB kamera. Jeżeli byśmy chcieli być bardziej dokładni, to zobaczymy sobie jakieś tam informacje, sterownik, szczegóły, urządzenie wideo, dostawca Microsoft. Coś takiego wykrywa. Gdzieś tam pewnie było napisane, na jakim to jest układzie, to jakiś Falcon 001, coś takiego. Nieważne, teraz o tym nie będę mówił, nie jest to jakby istotne. Teraz jak macie już to podłączone, to teraz możecie sobie zrobić, to możemy już zamknąć. Słuchajcie, patrzcie się na to, P2 Pro wybieram. Najpierw zaczniemy od domyślnej aplikacji P2 Pro, tak? Infiray, gdzie jest P2 Pro? Jest tutaj. P2 Pro, wybrana. OK. No i teraz klikam Connect. Tutaj ten ble. Please wait. Connected. Została połączona. Żeby wyświetlić cały ten obraz z kamerki, klikamy tutaj na Stream. Słuchajcie, mam wyświetlony już obraz. I zobaczcie, to będzie cholernie duże, nie? W tym OBS-ie. No dobra, niech takie będzie. Spróbuję pokazać, jak wygląda klawiatura laptopa. Słuchajcie, to jest klawiatura laptopa. Tu jest moja ręka. Mamy chyba wykrywaną normalnie temperaturę. Wszystko jest OK. Jak widzicie, tak to wygląda. Tu mamy zaznaczoną opcję Toggle Enhanced Resolution Mode. Wyłączę ją i zobaczcie teraz, jaka będzie różnica. Widzicie, jakie są krawędzie widoczne tutaj? Jeżeli sobie włączymy to wtedy ładnie nam wygładza to wszystko. Toggle Wiew Image Sharpness to możemy wyłączyć. I tutaj mamy co? Temperaturkę, tak? Temperaturę jakąś, tu możemy co? Dodać region. Nie wiem, jak to się dodaje, czy się przyciąga? Nie. Tu jest pod prawym myszki. Jakieś są opcje. Na razie tego wam nie będę tłumaczył, bo po prostu nie wiem, o co tu za bardzo chodzi w tym wszystkim. A jak się go wyłącza? Tu kliknę, ale nie, no dobra, to zobaczymy tak. Nie ma czegoś takiego, że takie punkty jakbym mógł dodawać, czy tutaj jest tutaj? No nie, tutaj myszką sterujemy.
Ale słuchajcie, fajne, patrzcie się, tutaj daję myszką 42 stopnie, tutaj 34. To jest fajne, nie powiem, to mi się podoba, ale to jak wyłączyć? Nie wiem. Nie wiem, how to turn off. Ok, never mind. Lecimy dalej, tu mamy co? Jakaś zmiana zakres temperatury, minimalna temperatura, center temperature. No gdzie tam? O, jest center, dobra. Added temperature measurement. Można to przesuwać? Nie wiem, jeszcze tego nie kumam. Dobra, nie będę się tak jeszcze z tym bawił. Linia. Tu można coś przesuwać, ale kompletnie na razie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, jak nawet to powyłączać. Gdzie to jest jakieś kasowanie tego? Tu to nie wiem. Dobra, to niech będzie. To daje fajny efekt, bo nie jest tak tego. Takie poszarpane, nie? Tu możemy nagrywać oczywiście. Open Screen Capture Tool. Save Full Frame Temperature Data to CVS. Show Live Wiew Statistic. Kurde. No jest tego trochę. Temperatura w kelwinach. Fahrenheita. Oczywiście my chcemy snapshot, tak? O, można sobie robić screeny. To też jest fajne. No i powiem wam tak, Inferno, tu mamy różne opcje do... Zobaczmy parula. O kurde, parula. Turbo. Jet. HSV. Hot. O kurde, hot. Wygląda jakbyśmy byli gdzieś w piekle. Cool. O ja pierdziel. Spring. Summer. Autumn. Winter. Grey. Czyli czarno-biały taki obraz. Born. Copper. Pink. O Boże, ile tego tutaj jest. O ja. Lawa. Dobra, zobaczymy sobie takie coś. Inferno. Inferno. Infiraj. Ok. Lawa. Plazma. Magma. Ja pierdzielę, wiecie co? Jest tego w cholerę. Rain. O, widać, że tu jest wylot. A, i odłączyła mi się. Słuchajcie, odłączyła mi się, bo szarpnąłem troszeczkę kabelkiem. Ale chcę wam coś pokazać. Widzicie? Tu fajnie widać. Tu jest wylot gorącego powietrza z lapka. No i widać tę temperaturkę, nie? Ile to pokazuje, jakbym wziął tego... Gdzie to było takie punktowe? Słuchajcie, mamy 52 stopnie. 53. No to nie grzeje się jeszcze tak tragicznie. Na wyjściu. Jak widzicie, tego jest w cholerę. Dobra, przejdźmy sobie do tego widoku 3D, bo tego nie patrzyłem w ogóle. Tylko zmienię sobie na jakiś taki fajny widok. Lambda. Kurde, lambda. Też pokazuje, w którym miejscu, nie? Oczywiście tu można się jeszcze bawić tym zakresem temperatur pewnie. Widzicie? Patrzcie się. Tu już jest totalnie zmienione. Pokazuje, że już w tym miejscu jest ciepło. Można tutaj minimalną nawet zawęzić. To już opcje takie dla bardziej zaawansowanych ludzi, że na przykład chcemy bardzo zawęzić jakiś tam obszar z tą temperaturą. Zobaczmy sobie widok na razie, poczekajcie, tylko nie, ja sobie przełączę na ten taki najbardziej znany. Co to było? Inferno? Kurde, teraz nie pamiętam, co było ustawione domyślnie. Szkoda, że to nie ma jakiejś takiej opcji. Domyślnie, default, Infrared. Dobra, ustawimy Infrared'a i dam 3D Surface.
Nie, powiem wam, że ten 3D... O ja pierdzielę, co to jest? 3D już mi się nie podoba, także tego nie będę patrzył. Toggle live. Jak tu pousuwać te domyślne rzeczy? Jest tu coś? Delete all? Ok, jest. Czyli mamy pod tym tutaj takim kontekstowym menu. Set image sharpness. Dobra, tego na razie nie będę ruszał. No tak to wygląda na razie. I teraz takie coś. Chciałbym wam jeszcze coś pokazać, jakaś emisja. Tutaj jest pokazana tabelka jakaś. Typy materiałów. 77 różnych tych. Jest gdzieś skin? Skóra? Szkło. Lód. Co to? Złoto. Tu jakieś są te, dobra. Wiecie co, teraz wam coś pokażę ciekawego w ustawieniach. Jeżeli chodzi o ustawienia, to mamy coś takiego tu, w Thermal Camera Configuration. Takie jakieś rzeczy. Kalibracja. Możemy sobie zmienić autokalibrację, czyli odświeżanie. Co ile ma być? Co 10 sekund, czy co 15, czy co 20, też fajna sprawa. Tu coś do układu. Nie wiem, o co w tym chodzi tak naprawdę. Tu mamy full frame, zapis do tych plików różnych. Aplikacje do przechwytywania, czy coś takiego. Temperaturę, plot data. Tu też jest trochę opcji. Gdzie to zapisuję. Jakiś alarm dla temperatury, też jest sporo opcji. Serio, nie będę tego teraz tutaj zastanawiał się, o co chodzi, bo można zwariować. Dobra, teraz wam coś pokażę. O, rozłączyło mnie. Ok. Ciekawą rzecz. Ta kamerka P2 Pro Infireya ma pewien układ. Pewien układ, który jest stosowany w innych kamerach. Zobaczcie, tutaj jest lista dosyć obszerna. I teraz zaczniemy sobie, ja już sprawdzałem każdą kamerę tutaj z osobna. Ja już wiem, w których kamerach zastosowali ten sam układ i dzięki temu to jest świetna aplikacja, przez którą możemy sprawdzić, jakie kamery posiadają taki sam układ, jaki jest zmontowany w P2 Pro. Dzięki temu daje nam to rozeznanie na rynku. Możemy sobie popatrzeć, aha, to czyli kurde, tyle kamer na tym samym układzie, to teraz patrzę, ile co kosztuje, jakie co ma rozdzielczości. Wybieram tą najlepszą, tak? Wybieram tą najlepszą, bądź też inaczej możemy spojrzeć. Szukam aplikacji z tych innych kamer, które będą działały tak naprawdę z tą moją kamerą. A być może tamta aplikacja innego producenta będzie lepiej zrobiona? A tak jest w przypadku top-down, że aplikacja na telefon jest zrobiona o wiele lepiej niż ta domyślnie, która jest dodawana do Infiray P2 Pro. Bo na przykład ta aplikacja na Androida w P2 Pro nie ma opcji na przykład zoomu, gdzie top-down, starsza wersja, gdzie jeszcze nie zablokował producent obsługi Infiraya P2 Pro, ma opcję zoomu. Także to jest świetna opcja i można naprawdę fajnie tym się bawić. Dobra, lecimy sobie, słuchajcie, z kamerami. Patrzcie, to jest P2 Pro. Przestawiam na P2, daję connect. Obserwujcie, co się będzie działo. Please wait. Connected. P2 Pro działa z kamerą P2. I teraz zobaczmy sobie na obraz. Kurde. Sorry, ale gdzieś tutaj mam w tym hubie ten kabelek delikatnie poruszam i już. Dobra, patrzcie się, to jest na kamerze P2, nie P2 Pro. Takie coś. Zauważcie, jakie to ma tutaj krawędzie, jaki jest obraz. Myszka. O, zobaczmy coś. Będziemy sobie robili takiego testa na przykładzie mojej ręki, nie? P2 Pro
ładnie to wygląda. Powiem wam, że na koniec rzucimy sobie ten obraz z kamerki do OBS-a. Ja go ładnie wytnę tak, żeby było tylko to, co się dzieje na tym ekranie. Pomniejszymy sobie go i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jakbym gdzieś tam w OBS-ie to pokazywał, nie? W sensie na streamie, o, w ten sposób. Także widzicie, działa to z P2. Lecimy dalej. Infiray DV DL13. Zobaczymy. Nie działa. Z tą nie działa. Infiray 0 coś tam series. Nie działa. Uwaga. Infiray Tiny 1C. Patrzymy, co się będzie działo. Please wait. Connected. Słuchajcie, Infiray P2 Pro ma tą samą matrycę co Tiny 1C. Zobaczmy sobie stream. Jak to wygląda? Jak to wygląda? No tak to wygląda. Rozdzielczość. Ładnie jest, naprawdę ładnie to widać. Tutaj szkoda tylko, że nie ma w tej kamerze regulowanej tej ostrości, bo było naprawdę super. I tą kamerę, co ma właśnie Wielki Elektronik T2S Plus, czy jakoś tak, tą pierwszą wersję, to ona ma tą regulowaną soczewkę i pięknie to tutaj było widać tą, słuchajcie, ostrość, tak, tego wszystkiego. A tak to wygląda, to tak jak wygląda. Do makro, no trzeba zakładać tą soczewkę, bo inaczej będzie lipa totalna. Także z tą działa i teraz możemy sobie szukać, słuchajcie, aplikacji pod tą wersję. Jak coś znajdziemy na Androida, no to możemy przetestować, czy to działa, czy nie działa. Na PC-ta też można poszukać, czy jest jakaś pod Tiny 1C. Być może okaże się lepsza niż ta, płatna. To jest też bardzo ciekawe. Dobra, daję disconnect. Uwaga. HTI HT301. Nie wiem, co to jest kompletnie. Spróbujemy, czy się połączy. Camera not found. No z tą nie działa. No to teraz Unite UTI 260M. I od razu wam powiem, że będzie działało, bo ja już to testowałem. I można sobie poszukać na AliExpressie, co to jest za kamerka, jakie ona ma parametry, porównać z P2 Pro cenowo, jakościowo, czy to jest lepsze, gorsze. Także rozkmina na pewno będzie, podejrzewam, fajna. Łączymy się. Please wait. Połączona, słuchajcie, działa z UTI 260M. Jak to wygląda? Tak samo. Raczej chyba różnicy nie będzie, czegoś takiego, że byłaby taka opcja, że wybieram jakąś inną kamerę niż Infiray i nagle okazuje się, że mamy, kurde, obraz lepszy niż na P2 Pro, tak? Bo to by był już absurd jakiś. Słuchajcie, z tym działa. Dobra, to już wiemy, że u Unite UTI 260M jest kompatybilne. Teraz patrzcie się na to. Top-down TC001. Connect. Connected. Ja wiedziałem, że się połączy. Słuchajcie, jest elegancko, wszystko fajnie. Temperatura? Temperatura też pokazuje OK. 33 stopnie. No to jestem zimny jak trup. Dobra, lecimy sobie dalej. Słuchajcie, Top-down TC002. Jak myślicie? Ja wiem, co się stanie. Patrzcie się. Connected. Jak wygląda? Ta już pokazuje 34. Nie wiem, czy to jest skalibrowane. Gdzie tu jest kalibracja? Kalibratek kamera, OK. 34. No ta pokazuje 34 stopnie, nie? Potem sobie sprawdzimy na P2 Pro, czy pokazuje lepszą temperaturę. Dobra, teraz wiemy, że już działają nam tak o Tiny, P2, ta. No i teraz słuchajcie, co to jest Victor 328B? Zrobię rozłącz. Sprawdzimy, czy się z tym połączy. Ja wiem, czy się połączy, czy nie, ale wy się zaskoczycie. Słuchajcie, działa. Na tym filmiku jeszcze poruszymy sobie kwestię tej kamery. Poszukamy ją na AliExpressie, bo jestem sam ciekawy, jak to wygląda. 328B. Zobaczmy sobie stream.
No i co? I też fajnie działa. Ta już pokazuje, słuchajcie, 34,40. O, 34,5. Jest różnica troszeczkę w temperaturze. To teraz zróbmy sobie coś takiego. Ja rozłączę się. Przełączę się na P2 Pro. Z ciekawości, czy ta temperatura będzie dokładniejsza. Połączymy się. Stream. Nie, taka sama. 34,7. No, można powiedzieć, że taka sama. Jakaś różnica w obrazie? Raczej nie. Jedynie, co mnie zastanawia tak z ciekawości, to Victor 328B. Jestem ciekawy, co to jest za kamerka. Damy stream. Jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o lapka? No, też ten. W zasadzie chyba obraz jest nie do odróżnienia. Wszystko tak fajnie wygląda. Jeżeli włączymy sobie ten enhancer, to zobaczcie, jakie to jest poszarpane, nie? Także ta opcja robi robotę fajną, nie powiem, że nie. I teraz, słuchajcie, ja zrobię taki motyw. Spróbuję w OBS-ie dodać tutaj gdzieś taki kwadratowy ekranik z tej aplikacji. Zrobię w tym celu pauzę, żeby już oszczędzić tego czasu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak się przełączę, po prostu załóżmy tak o, pod tą kamerkę, nie? Zrobimy sobie tutaj podgląd w dolnym prawym rogu. Zobaczcie, ja już specjalnie tutaj ustawiłem ten ekran cały. No i zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. Ale muli. Tutaj jest ok. Ale tutaj na tym obrazie to jest tragedia. No ale widać, że już jak zmniejszymy to okieneczko, nie? Z czego tak muli? To jest pytanie. Czy na tym? Nie, tutaj na aplikacji natywnej nie muli, tak? Ale tu jak na przykład na tym podglądzie to Jezu, jak to muli niemiłosiernie. Metoda przechwytywania. Windows 10, zobaczę. Też strasznie muli. No to powiem wam, że chyba tutaj nie będzie jakiejś rewelacji. No powiem, jestem zaskoczony, że tak strasznie muli. Tytuł okna musi się zgadzać. No, coś jest lepiej. Trochę. Ale lak jest taki na tym podglądzie, że masakra jest. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale o co mi chodziło? O to, że ten ekranik jest mniejszy i wtedy widzimy mniej tych poszarpanych krawędzi. Dzięki temu obraz jest jakby taki bardziej, no widzicie, taki fajny, nie? Bo ręka, pięknie widać rękę, prawie że no ta rozdzielczość 256 na 190 tam ileś, no robi robotę, nie powiem, że nie, fajnie to wygląda. I co? Przejdźmy sobie już na samo zakończenie. Już więcej nie będę tutaj tego omawiał, bo i tak już widzieliście chyba większość rzeczy, które chciałem wam pokazać z ciekawości, nie? Przejdźmy sobie teraz do AliExpressa i zobaczmy sobie te kamerki, które obsługuje P2 Pro. Jak cenowe stoją na AliExpressie? Jak je Chińczycy reklamują? Dobra, słuchajcie, wpisałem pierwszą kamerę Victor 328B, ta, która mnie bardzo tak ciekawiła, jak to wygląda. I powiem wam tak, patrzcie się na cenę. 976 zł. Całkiem spoko. Ale jeżeli chodzi o... Popatrzcie się, tutaj mamy za 1800. To nie wiem, co to jest 328A. Aha, tu mamy A i B. A może jest jakaś lepsza? Może ma jeszcze tą rozdzielczość jeszcze 2 razy większą? Otworzę ją w nowej karcie, ją sobie podejrzymy. Tutaj mamy za 855. Victor 328B. No zobaczmy sobie tam za 320. Słuchajcie, no nie no, 700. To już taka cena robi się ciekawa. Jeszcze coś niżej będzie? Nie, zobaczmy sobie tą za 700. Zobaczmy sobie za 700. Chyba coś w tym AliExpressie pozmieniali, bo jakaś strona mi taka się odpala, jakby była mobilna. Nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra.
kolor T160, to nie jest to. T256. Ta kosztuje 726 zł i chyba ma rozdziel od minus 15 do 600 stopni. To nawet lepiej niż P2 Pro. 600 stopni, T160 i T256. Słuchajcie, to ta ma lepszą rozdzielczość. Kosztuje 870. To już jest tak cena spoko. 870 zł za 256 na 196. Czemu nie? Zobaczmy sobie teraz, co oni tu piszą. Parametry. No i tak, zgadza się. Słuchajcie, 256 na 192. To już macie kamerkę całkiem spoko. Field of view, czyli ten obszar jakby roboczy tej matrycy. 3056 na 42. No i zobaczcie sobie temperatura. Do 600 stopni, także naprawdę spoko rozdziałka. Nie wiem ile ta TS2 Plus ma maksymalnie, ale na pewno nie 600. Także tutaj to już może się sprawdzić przy jakichś maszynach, gdzie temperatury na przykład grzałki się rozgrzewają do 300-400 stopni. No to już jest fajne. No i co? I aplikacja. I teraz moglibyśmy sobie tutaj porozkminiać, jaka to jest aplikacja, kurde, na Androida, nie? Jak gdzieś oni tutaj podają. Patrzcie, jak słoń jest ten ukrwiony. Ile tam jest ciepła, nie? Trąba tutaj, no widać, że jest najcieplejsze miejsce na trąbie. Fajnie, fajnie to widać. 25 Hz odświeżanie. Tutaj jakiś ten. No i aplikacja, kurde. Trzeba będzie poszukać w tym. Potem Google Play aplikacji do tego. Pet Search. O, widzicie, silniki fajnie widać. Mówię wam, w przemyśle kamera termowizyjna jest świetna. Widać przepięknie, w którym miejscu co się grzeje, jak się silnik nagrzewa, jak go ulepszyć chłodzenie można. Kurde. Poezja. Chata, nie chata. Gdzie ucieka ciepło, gdzieś kurde w lesie. Możecie zwierzęta podglądać, zobaczycie bez problemu. Takie rzeczy. No, opis jest. No i właśnie, aplikacja. Night Vision Scena. To jest jakaś chyba aplikacja. No to trzeba będzie nazwa marki Toltop. Z budżetu jest to najlepszy aparat o dobrej rozdzielczości i kącie widzenia. Zapłacone 176 euro. Oczywiście najlepsze kamery. Są oczywiście lepsze kamery, ale cena jest kilka razy wyższa. Aparat jest kompaktowy z interfejsem typu C i trafia do złącza smartfona. Aplikacja Thermal Imager jest instalowana przez kod QR bez problemu. Właśnie, trzeba ten kod QR albo wyszukać Thermal Imager. Działa dobrze, można aplikację z kodem QR z tyłu pudełka. Ha. Teraz będzie szukanie zdjęcia, gdzie jest kod QR. Albo po prostu w aplikacji, kurde, na Androida sobie zobaczę tą nazwę tej aplikacji. Dobra, to jeżeli chodzi o tą kamerę, to no, sprawa wygląda jak sami widzicie. I teraz chciałbym przejrzeć UTI 260M. UTI 260M. Zobaczmy sobie, co znajdzie. UTI 260M. No i zobaczcie, tutaj już mamy cenę 1200, 1200, 1300, 1600, 1400, 1100. Dobra, zobaczmy sobie, słuchajcie, tutaj tą. Czy coś poniżej 1000 schodzi? No nie za bardzo. Czyli ta Unite jest dosyć droga, a nie ma też tej tutaj takiej soczewki jak ma T2S Plus, czyli kurde możemy sobie regulować. Dlatego no ta wersja jest
bodajże chyba najlepsza z tych termowizyjnych kamerek. Chyba że ktoś by tak zmodyfikował takie coś, żeby była tutaj regulacja, no to wtedy szapoba. Dobra, uruchamiamy sobie to. Zobaczymy sobie, co tu będzie mniej więcej pokazane o tej kamerce. Mówię, to jest wszystko na tej samej matrycy, także zobaczmy sobie zakres temperatur. To mnie tylko zastanawia, patrzcie się, tu jest od 20 do 200 i pytanie, skoro to jest na... Nie, tutaj chyba jest 550. Dobra, sorry. Do 200 to jest ten pierwszy zakres, a potem mamy ten większy, 550. Tak, zawiera dwa tryby pomiaru. Czyli mamy, słuchajcie, 550 stopni. Niskie wzmocnienie od minus 20 do 150. Ja tak mam właśnie w P2 Pro, jest do 150 stopni w oficjalnej aplikacji. I potem jest do 550, czyli można naprawdę już takie dosyć mocno rozgrzane urządzenia mierzyć. Aplikacja? No tutaj pokaż więcej. Coś takiego. Też trzeba będzie sobie popatrzeć potem te aplikacje, czy będą działać, czy nie będą działać, czy już zablokowali możliwość obsługi na przykład takiego mieszania, że P2 Pro działa na tej i na tej. No bo Topdown zablokował. W najnowszej wersji niestety już coś tam nie działa. Trzeba się cofnąć o jedną wersję do tyłu i wtedy pięknie wszystko hula i naprawdę fajnie to wygląda. O, jakieś elektroniczne rzeczy, nie? No można się tym bawić, tą termowizją, także słuchajcie, to taka rozkmina na temat kamer termowizyjnych. Oczywiście pewnie nie wszystko tutaj pokazałem, co mógłbym pokazać, ale też wiele osób, które to będą oglądały, też pewnie wrzuci jakieś swoje 5 groszy do komentarzów. Także napiszcie, jakie wy macie na przykład kamery, jakie wy byście kupili, jakie polecacie, co sądzicie o właśnie P2 Pro i innych tego typu. No jest, powiedzmy sobie w ten sposób. Jeżeli chodzi o kamery termowizyjne, czekajcie, bo coś mi się wyłączyło. Ok, jeżeli chodzi o kamery termowizyjne, to jest pewien zakres tej ceny, w której mamy, jak widzieliście, na tej samej matrycy, nie wiem, 2, 3, 4 rodzaje producentów, którzy sprzedają kamerki, jak Unite, Topdown, jeszcze ten Victor, coś tam, to już mamy 3, Infrared 4 i pytanie tylko, którą kamerkę z tego przedziału wybrać. Infrared, wiadomo, sprawdzona marka, spoko. Ja na razie jestem zadowolony z tej kamery. Prawdopodobnie jakbym kupił tego Topdowna, może Topdown jest lepszy? Nie wiem. No nie, no ciężko jest tak powiedzieć, nie? Nie mając jakiejś drugiej kamery w teście i sprawdzeniu, jak to wszystko działa. Jeżeli chcecie mieć kamerę taką już naprawdę, która ma tą regulację tutaj, tej ostrości w soczewce, no to tylko T2S Plus, taką jak ma Wielki Elektronik. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Chyba że coś wyszło teraz lepszego. Ale no już cena za tą kamerkę jest trochę wyższa, bo nie wiem, z 1500 trzeba wybulić. I na koniec, a propos tej aplikacji, definitywnie dla mnie jest za droga. Fajnie, że wersja trial, można się pobawić, widzieliście jak to wygląda. W OBS-ie niestety, właśnie to jest pytanie, czy to jest wina tej aplikacji, czy na przykład jakbym zainstalował do Topdowna i uruchomił z tą Infrared'a, by tutaj podgląd był normalny. Bo może być jeszcze tak, że po prostu ta aplikacja tak słabo jest zrobiona i muli, jeżeli dodamy sobie podgląd do OBS-a. Z tego co pamiętam, to na którymś filmiku jakąś tam aplikację dawałem pod Windowsa i nie muliło. W OBS-ie fajnie to było pokazywane. Tylko nie pamiętam, czy to była z Topdowna, czy jakaś inna tam wymodzona gdzieś z netu. I na tym zakończę ten filmik. Jak macie jakieś pytania a propos tej kamerki, napiszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć, jeżeli coś będę wiedział.
Jeżeli nie będę wiedział, to wiadomo, nie odpowiem. I co, i życzę wam miłej soboty. Ja już kończę na dzisiaj. Jestem wypompowany, zmęczony, także dzisiaj nic nie będę nagrywał. Pozdrawiam, trzymajcie się.